I te środowiska, które były dość zamknięte, te środowiska opozycyjne, prawda, to zresztą podam przykład, tak powiem, mojego stanu ducha. Jak siedziałem jeszcze w więzieniu, siedziałem z takim bliskim moim wówczas przyjacielem. Taka wybitna postać, chociaż równocześnie zawsze mi przypominał Laurego z Pod wulkanem, bohaterem El Consulo. On mi zresztą tę książkę polecił, ja o niej nie słyszałem, ja w więzieniu ją przeczytałem, to się stała jedna z moich ukochanych książek życia, prawda? On był wybitnie inteligentnym człowiekiem, o ogromnej kulturze, był człowiekiem, który kompletnie sam się niszczył, był alkoholikiem, sam się kompletnie niszczył, był słodkim, potrafił być bardzo agresywnym, nigdy w stosunku do mnie. On przyjeżdżał do nas w Paryżu, też gościliśmy go, był wspaniałym człowiekiem. On był między innymi satyrykiem, z tego był najbardziej znanym. On pisał takie opery o gęgaczach między innymi i za to siedział w więzieniu, dlatego był w więzieniu, prawda? I on, jak siedzieliśmy w jednej celi, on mi mówił, widzisz, w czasie wojny przynajmniej były kontakty po drugiej stronie muru. To znaczy była taka percepcja samotności. To było absurdalne, to nie było uzasadnione. Polska wcale nie była taka, ale to było sposób odbierania tej rzeczywistości. I on mi się pytał, czy wyjedziesz? Pytał się mnie. Ja wtedy mówiłem, że nie. Chyba nie zupełnie szczerze. Ja to brałem pod uwagę. Wyjeżdżała masa ludzi, większość ludzi żydowskiego pochodzenia wyjeżdżała. Ja mówię, a czy wiesz, jeżeli by zostały otwarte granice, kto zostanie w tym Polsce? 5000 wahających się Żydów. To znaczy, że Polacy wszyscy uciekną, prawda? I zostanie on mówił. Przytaczam te anegdoty dla oddania atmosfery. To znaczy, wtedy ten kategorycznie żądanie, żebyśmy wycięli to, z jednej strony to oczywiście to było dowód utożsamiania się z naszą inicjatywą. Pisali to ludzie, którzy uważali, że ta inicjatywa jest też w ich imieniu, ale że również my tym, co robimy, ich możemy obciążać. Ich będziemy obciążali. Ja to rozumiałem doskonale artykułu, ale równocześnie ja miałem taki argument odrzutu. Ja chcę żyć normalnie, ja nie chcę żyć w tej atmosferze, w której ja będę myślał cały czas, że rozumiem, że dlatego, że ktoś mnie uważa za Żyda i że uważa na dodatek, że to jest obelga i że to jest okoliczność obciążająca, że ja mam być ograniczony w tym, co ja mam robić, że ja mam na to zważać. Po to wyjechałem między innymi z Polski, żeby nie mieć z tym do czynienia.